Witamy u Leszka na polu, po raz kolejny. Cześć Leszek. Witam Cię. Orka. Już końcówka listopada, kukurydza za Tobą. I powiedz mi, jak tam plony ogólnie, bo teraz już jest taki moment na podsumowanie, można tak powiedzieć. No, dokładnie. Chwila odpoczynku i można coś tam... Powiem Ci tak, było od 8 z hektara do 14, zależy od gruntu, gleby. Wiadomo, woda, w tym roku też woda. Gdzie była woda, to była kukurydza, nie? Wiadomo, nawożenie swoją drogą, ale jak nie ma wody, to nie będzie plonu, nie? Głęboszujesz pod swoje uprawy? Czy Jeszcze ta nie. głęboka uprawa, że tak powiem, jest u Ciebie jeszcze daleka? Daleka. No powiem Ci szczerze, że warto. W każdym razie warto pod buraki. Nie siejesz buraków? Nie sieję buraków. No ja sieję buraki i... Siałem, zrezygnowałem. A dlaczego? Lepsze ceny kiedyś były. No ekonomicznie dzisiaj już trochę mniej to jest opłacalne. No nie? dokładnie. Były ceny w 2003, pamiętam, gdzie była cena buraka 200 zł. A teraz 107 bodajże. Kiepsko. Ale ten podozmian trzeba jakiś tam utrzymać. No Ty masz dużo innych roślin. No właśnie, dlatego Ci powiem, że kiedyś nie siałem kukurydzy, bo siałem buraki, więc szedłem z buraków i wolałem wejść w kukurydzę. Mówią, że niby to jest roślina dla ludzi, co nie lubią za dużo siedzieć w polu. Tak, no jest to roślina mniej wymagająca, że tak Dokładnie, powiem, nie? czasu, nie? No. A ten czas, no... Koniec listopada, a Ty jeszcze wykonujesz orkę. Ale kiedyś myślę, tak nie było, co? Jak No nie nie siałeś było. kukurydzy, no to ona Cię trzyma na tym polu. No też i wiesz, zmiana pogody też jest, nie? Kiedyś w listopadzie jak skło, nic zawsze zrobić, nie? A teraz jakoś warunki pogodowe na to pozwalają, no robimy, nie? Jakby nie było kukurydzy, to bo oczywiście już bym był obrobiony dawno, nie? No tak. A powiedz mi, ekonomicznie orka teraz, ekonomicznie jest to uzasadnione, czy lepiej jakaś talerzówka i na wiosnę coś w to siać? Wiesz co, No może bo dzisiaj koszty paliwa są ogromne. też tak myślałem. Zależy jaka roślina będzie następna, bo jakby w monokulturze, bym powiedział, że kukurydza po kukurydzy mogłaby być teraz zostawiona ta talerzówka, na wiosnę jakiś, tak jak u mnie ten horsz, co ja mam, uprawa na 27 cm i masz pole przygotowane pod kukurydzę, nie? No tak. A chodzi mi też o zaleganie środków w glebie, tak? Jakby nie wiadomo, co będę siał na wiosnę, zobaczymy, cały czas rozważam, zobaczymy, jakie będą ceny nawozów. No, na razie jest to zła sytuacja, tak to nazwę. Także nie wiem, co jeszcze będę siał. Na razie orze, robię porządek po prostu. A jakbym wiedział na 100%, że będzie kukurydza po kukurydzy, to może bym nie orał, nie? No ale ostatnio rozmawialiśmy i mówiłeś, że nie masz problemu z omacnicą. Jeszcze. Na razie jeszcze nie. Sąsiedzi tutaj widzę mało kukurydzy sieją. Tam gdzieś jakiś kawałek się w oddali pojawia, ale nie ma tutaj tak dużo tej kukurydzy No jeszcze nie w ma, okolicy. ale powiem Ci, że jeżeli jak jest, to widzę tutaj, gdzie ma sąsiad, to jest kultura po prostu. Mulczer, talerzówka, jest niszczenie tej omacnicy. I tak powinno być. Wszyscy powinni w koło o to dbać, bo wystarczy, że jeden o to nie zadba, no to wszyscy, co w koło robią, to mają to tam pracę zmarnowaną. Pewnie. Powiedz mi te inne uprawy, bo to jest u Ciebie bardzo popularne w gospodarstwie. Tak się dopytuje, nie dopytuje, ale Ty ze wszystkich roślin tłoczysz ten olej? Czy część Z tego, po prostu co idzie, sprzedajesz? oczywiście tłoczyć, No, z tego, co idzie, ale to, co można, to wykorzystujesz u siebie, przerabiasz. Oczywiście. Staram się, tak jak mówię, cały czas wszystko przerobić. Taka jest możliwość, no nam w tej chwili na to pozwolili, że możemy ta sprzedaż bezpośrednia i RHD. I to, co idzie zrobić, to robimy i staramy się, żeby, jak to mówić, z pola do stołu. Żeby ten klient docelowy sam mógł ode mnie kupić i wie, od kogo to kupił. I ta opłacalność jest inna warto opłacalność, przerabiać. oczywiście. Jeżeli ktoś coś innego, też ja nie mówię, coś innego można robić przecież. Osobiście mam kolegę, który przerabia mleko. Robi sery i też tak jak Ty próbuje czegoś nowego. Cały czas próbuje czegoś nowego. No i mówi, że ta opłacalność ekonomiczna gospodarstwa mocno wzrasta. No bo nie dostaje za litr tam złoty 30, dostaje 4 zł, nie? Dokładnie. Tak jest w każdej tej uprawie, no tak jakby na polu, nie? No sprzedać rzepak za 2000, a sprzedać za wiele więcej. No powiem tak, jak coś robisz, tak musisz to wyprodukować, musisz mieć sprzęt, musisz mieć pole, wszystko zrobić i na końcu to sprzedać gdzieś dla kogoś, co pośredniczy i zarabia na tobie. Tak, ale inwestycja jest ogromna też. No jest, to tak... Tłocznia, to wszystko, bo wszystko kosztuje. Te oleje tłoczysz na zimno. Tak. Czyli to jest Tłocznie, warunki trzeba stworzyć, tak, że to nie jest tak łatwo, nie? Tak. Także to
No i to też potrzebowałem czasu, żeby to wszystko zorganizować, rok, 2, żeby to odpalić, bo to tak... Nauczyć się tego przede Oczywiście, wszystkim. szkolenia. Znaleźć klientów. Oczywiście. Od tego to już jest moja żona. Czyli nie działasz ten sam. Rodzinny biznes. Rodzinny biznes. Ostatnio tak sobie rozmawialiśmy i mówiłeś, że twój syn nawet zajmuje się dyniami. Tak, też właśnie go w to wciągłem, właśnie, że ma sobie, ja mu udostępniłem kawałek pola, zrobiłem, zasiałem. A próbowałeś coś robić z pestek dyń? Robi się też olej. Czy jeszcze, ale próbowałeś, czy jeszcze nie? Próbowałem, ciężki temat. Ciężki temat. Nikt nie chce powiedzieć, jak to się robi. No trzeba dosuszyć te dynie, te pestki. Prawdopodobnie. Coś tam są jakieś metody, które kto robi, to nie chce go zdradzić, nie? No tak. No. A powiedz mi, będziesz próbował jeszcze inne uprawy? Bo Cały co czas. roku Cały u Ciebie czas. coś nowego. Zobaczymy wiosną, spotkamy się wiosną, jak już Dobrze. będzie zasiane, to coś pogadamy na ten temat. A powiedz mi, uprawy typu pszenica, no teraz siejesz jeszcze orkisz, Tak. ale Zwykła, zwyczajna pszenica też jest zasiana, już, ale w mniejszej ilości. czyli ekonomicznie gorzej to wychodzi, skoro w mniejszej ilości wolisz mniejsze plony, Tak. dziwnych upraw, że tak powiem, Tak. ale jednak wychodzi Powiem, jak już. kiedyś miałem, wiesz, sprzęt na spłatę, no to robiłem, wiedziałem, że tak i tak muszę robić, żeby to spłacić, ale jak mam to spłacone, Nie ryzykujesz nie teraz. ryzykuję, próbuję czegoś, no kiedyś to trzeba robić, tak? No Próbować. dokładnie. A powiedz mi ten sprzęt, bo o sprzęcie już tak zacząłeś. Masz Horsza, masz John Deere'a i cały czas w ten sprzęt będziesz inwestował, czy na ten moment, tak jak mówiłeś, że John Deere już tam swoje zrobił i już teraz sobie odpoczywa, że tak powiem? Nie, no będę cały czas po trochu, ale cały czas po trochu. Po trochu. Po Czyli trochu. nie jakoś agresywnie, no bo te ceny cały czas na tym rynku się mocno wahają. Oczywiście, chodzi mi teraz ta talerzówka grisem po głowie. No talerzówka robiła dobrą robotę i tak jak mówisz, siejesz tej kukurydzy trochę, No. no to trzeba te ściernisko zniszczyć jakoś. Co by się na nim nie działo, bezorkowo, no to talerzówka musi przejść. Dokładnie, też mamy mulcher, ale talerzówka też jest potrzebna, tak jak jakieś poplony czy coś później, wiesz, wyrośnie. Też wiadomo, jakie warunki będą, zasiejesz tego 15 sierpnia, nie wiadomo też do tego końca października, jaki ona fazie będzie ten poplon. Nieraz ten pług da radę, a jak nie, no to ta talerzówka jest potrzebna też, żeby to zwinąć. Nie? No talerzówką dużo szybciej też to idzie, nie? Że tak powiem. Bo No. mulcher, no i większe spalanie. Koszty też, Koszty, nie? Koszty, nie? koszty. A dzisiaj Ciągnik te też koszty- obciążenia ma większe, nie? No i szybciej zrobisz, nie? Dokładnie, nie? Koszty trzeba liczyć dzisiaj. No. No i sam czas, no bo walczyć na tym polu, teraz gdybyś miał to robić mulcherem, to co? Grudzień by Cię dosięgnął. Dokładnie. A kiedyś trzeba odpocząć też, bo na wiosnę już ostro znowu No. w polu. Mulcherem nie pojedziesz te 14 na godzinę, tak? No pewnie. No. A talerzówka, w ogóle wszystkie narzędzia bierne opierają się na prędkości. Tak, ale też zużycie ciągnika. Każda maszyna, która jest napędzana WOM-em, to jednak obciążenie jest duże na ciągnik przez skrzynię biegów. Pewnie. No. Cały czas nie tylko obciążenie związane z napędem, ale też, Dokładnie. też wałek WOM, nie? Trzyma. Zresztą no, byliśmy u Jokera na pokazie rozrzutnikiem i tam mocy uciągu nie brakowało, ale gdy już się dołączyło wałek i trochę większą dawkę, no to już tej mocy brakowało, nie? I wtedy ten ciągnik, no, dostaje, że tak powiem. No tak, dlatego, że jak ciągnik zawsze powinien mieć lekki zapas mocy, tak? A Ty Twoje maszyny dobierałeś do John Deere'a. Tak. A inaczej, kupiłeś John Deere'a i przesiadłeś się na niego z 80. O, to... I powiedz mi, czy te maszyny do tego John Deere'a wtedy pasowały, że tak powiem? No nie pasowały, Sukcesywnie nie? dokupywałem oczywiście, nie? Ale pług co, miałeś Pług od już 80? stał i czekał. Stał i czekał, czyli już wcześniej wiedziałeś, że ten John Deere będzie? Tak. I PHX-a już kupiłem. Mhm. Ale to był używany, Tak, używany używany. pług, czyli jedna inwestycja i jakiś czas trzeba było odczekać, żeby nie ryzykować aż tak mocno. Tak, później szukałem też właśnie maszyny, żeby, wiesz, nie miałem do uprawy bez tego, do niszczenia ściernisk. I dlatego wziąłem sobie tego Horsza pod względem takim, że przy płytkiej uprawie zniszczysz ściernisko, tak? No i później do uprawy głębokiej też, nie? Do podsiewu, tak? Ale- Uprawy bezorkowej, także jest wykorzystywany praktycznie Cały czas. cały czas. Robiliśmy takie tam małe porównanie na własne potrzeby, że tak powiem. Zrobiłeś tym Horszem po kukurydzy i obok zrobiliśmy agrisemem. I jednak te ściernisko było lepiej pocięte po talerzówce. No, pod tym względem powiem, że tak, bo Horsz jednak głębiej to uprawiał i to wszystko tak spulchnił za mocno. A talerzówka jednak tylko była ustawiona nawet do odpowiedniej głębokości i ten wał jednak ją tam przytrzymywał. A tutaj te noże ścinające, jakby nie było, no podcięły wszystko i ta masa była taka, wiesz, wszystko się uniosło do góry. pulchne takie to Pulchne, było. nie?
A powiedz mi RSM, bo teraz ceny są konkretne, że tak powiem, wszystkie nawozy. No, dokładnie. Czy jest tu w ogóle opłacalność teraz dzierżawić ziemię, dawać jakiś duży nakład i czy jest sens w ogóle się w to bawić? Ja to zawsze mówię na te właśnie dzierżawy, takie wiesz, 2500, 3000, ja mówię, to takie młode wilki, mówię, nie? Jak chłopaki. No właśnie. Nie obrażając ich, no podziwiam po prostu. Ja czasami się odsuwam od takich tematów, bo Doświadczenie już ci podpowiada, tak, że nie życie warto uczy, czasami, nie? ja mówię, no wiesz, nie może tak być, że sprzęty za miliony, nie, posiadasz, robisz na cudzej ziemi, on bierze tam, wiesz, jakąś tam kwotę 2500 i teraz się okazuje, że tobie zostaje mniej zużywając ten sprzęt, tak? Dokładnie. A właściciel tak i tak za jakiś czas ta ziemia, wartość ziemi rośnie, jeszcze sprzeda i Żeby jeszcze nie zabrał, nie? Bo zrobisz duży nakład i za rok powie, że no przepraszam, do sorry, widzenia. nie, sorry, batory. Tutaj będzie osiedle. Także wiesz, no to ten osiedle, ale jak najgorsze to jest to podbieranie gleby jeden drugiemu, nie? To jest taki pewien szacunek, powinien być trochę do tego rolnictwa, to jest taki ruletka, nie wiem jak to nazwać. Przebijanie się tymi cenami. To nie jest taka miłość do gleby, do pracy, co się robi, tylko jeden drugiemu się cieszy, że jeden drugiemu podbiera tą ziemię. To żeby jest mieć takie, więcej wiesz, niż sąsiad. No. No nie na tym rzecz polega, No. nie? No ale też ja osobiście... Powiem, nasi rodzice jak robili, tego nie było, nie? Nie było, ale kiedyś też pracowali końmi, to tej ziemi No nie, ale ja nie było pamiętam, tej to lata konkurencji. 90. każdy kawałek był uprawiony, jakoś to było. Okej, były te gospodarstwa rozrobnione, nie? Jakoś to się żyło. Wystarczało komuś 20 hektarów i żył. No pewnie. I budowali domy, inwestowali w jakieś, wiadomo, każdy dostał po jakiejś działce i jakoś to się żyło. A teraz 20 hektarów to jest na dzisiejsze czasy za mało. Tak, ale wiesz na co jeszcze zwrócę uwagę? Kiedyś było 20 hektarów, obrabiali koniem i mieli czas już odpocząć, nie? No właśnie. I nie pracowali od 6 do 23, tylko I nie mieli John Deere'ów, nie mieli Arbosów, właśnie. nie mieli innych traktorów. A dzisiaj jest 100 I mieli czas na wszystko, nie? Dzisiaj 100 hektarów, ciągniki 200 koni i trzeba od rana do wieczora pracować. Jak to jest? Bo to takie dziwne to, co się dzieje. No dokładnie. Dzisiaj masz w ogóle wszystko na telefon, załatwisz, paczkę ci przyślą, jakieś potrzebujesz części, jutro masz, tak? No tak. A kiedyś tego nie było, musiał gdzieś tam jechać do Agromy, szukać, w tej Agromie nie było, pojechał do drugiego punktu, nie? Cały dzień. No i to cały dzień zeszło, tak? I jakoś na to wszystko mieli czas i wszystko zrobili. A dzisiaj jeden dzień sobie tak wyrzucić z kalendarza, czasami... Tylko jedna rzecz. Kiedyś na takim gospodarstwie 20-hektarowym pracował ojciec, syn, więcej ludzi, tak? No tak, tak. A teraz jeden i musi te 100 hektarów obrobić też. To też trzeba wziąć pod uwagę, nie? No ale dzisiaj, tak jak mówię, wyrzuć sobie jeden dzień z kalendarza przy jakimś tam zabiegu w rzepaku, no może to być po plonie, że tak powiem, nie? No, jeden oprysk mniej i dziękuję Ci bardzo. Myślę, że rozwialiśmy jakieś tam pewne aspekty tego ekonomicznego gospodarstwa. Dzięki bardzo. Również. Idziemy do pracy. Na razie, trzymajcie się.